Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kilka tygodni temu miałem okazję gościć na podcaście pana Jana Pospieszalskiego i pamiętam, że po skończonym nagraniu porozmawialiśmy chwilę na temat tego, jak media, szczególnie media katolickie, relacjonują sprawę księdza Glasa. Nie sposób nazwać to inaczej niż w sposób skrajnie niesprawiedliwy, krzywdzący i bulwersujący. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać z samym panem Janem Pospieszalskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witam serdecznie, witam widzów, słuchaczy podcastu księdza Sławomira, no i przede wszystkim witam Ciebie, drogi Padre. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Panie Janku, jak pan widzi sprawę mediów, szczególnie mediów katolickich i ich stosunku do sprawy księdza Piotra Glasa? Zanim odpowiem na to pytanie, zaznaczę, że sam czuję się trochę winny, ponieważ mamy oto taką sytuację trochę, moim zdaniem, dziwaczną. Oto jest kapłan, który w Polsce w ciągu ostatniego 15-lecia dał się poznać milionom Polaków, milionom wiernych Kościoła katolickiego jako ważna osoba o wielkim oddziaływaniu duszpasterskim, jako kapłan rzymskokatolickiego Kościoła, który w kluczowych sytuacjach zawsze reprezentował bardzo jasny taki stosunek, tak jak nagrywamy to dzisiaj, we wtorek, po Zielonych Świątkach. Chrystus był tak, a nie był tak i nie. To mamy dzisiaj w czytaniach w Dziejach Apostolskich dokładnie to, co święty Paweł pisze. Tak, tak, nie, nie. Że nie można być i tak, i nie. W nauczaniu księdza Piotra Glasa, z tego co pamiętam, zawsze było tak. I ta jego postawa bardzo wyrazista zjednywała mu całą masę słuchaczy wiernych, którzy wsłuchiwali się w jego homilie, czytali jego książki. Z drugiej strony jednak budziła liczne kontrowersje, ponieważ tych punktów zapalnych bywało sporo. Ja wspomnę ten z ostatniego pięciolecia, punkt zapalny, to był jego stosunek do restrykcji covidowo-sanitarystycznych wprowadzanych poprzez WHO, za którym nie szły ani żadne badania, ani naukowe dowody, ani statystyki, a jednak Kościół w sposób zupełnie bezrefleksyjny, pierwszy raz chyba w historii wszedł w tego rodzaju uległość władzom administracyjnym. To znaczy ta ingerencja administracji publicznej w życie Kościoła, w najistotniejsze elementy tego życia, jakim jest sprawowanie sakramentów świętych, no, trudno porównać ją z czymś. To chyba w najgorszych czasach jakiejś okupacji, nawet podczas zaborów nie było takiej sytuacji, że władza administracyjna tak głęboko ingeruje w istotę sprawowania swojej misji Kościoła. Owszem, bywały bardzo mocne restrykcje w różnych momentach, ale to były czasowe lub ograniczone do pewnych obszarów, tak? A tutaj mamy oto na terytorium całego kraju episkopat i wszyscy, także na terytorium kraju, którym posługiwał ksiądz Piotr Glas, wprowadzone są drakońskie restrykcje, często o wiele bardziej ostre niż w innych miejscach życia publicznego, w teatrach, kinach, środkach komunikacji publicznej, sklepach. Także to była rzecz zupełnie niebywała, jednak mimo wszystko Kościół, a przede wszystkim Stolica Apostolska za poprzedniego pontyfikatu, przyjęła te drakońskie restrykcje administracyjne jako coś zupełnie oczywistego i normalnego, nie polemizując z tym, nie próbując szukać jakiegoś wyjścia. Ksiądz Piotr Glas należał do tych kapłanów, którzy uznali, że obowiązuje go przede wszystkim wierność doktrynie i wierność Jezusowi Chrystusowi, wierność misji nauczania Kościoła, a nie wierność administracji publicznej w kwestii przestrzegania jakichś zupełnie absurdalnych, nielogicznych rzeczy, no bo ograniczenie do 5 osób w kościele dla gigantycznej bazyliki jest czymś zupełnie innym niż ograniczenie do 5 w małym drewnianym kościółku na Podhalu, prawda? No, a jednak tego rodzaju rzeczy były respektowane. Żeby nie rozwodzić się tutaj w tym temacie, zaznaczę tylko chociażby, to była chociażby tylko ta jedna rzecz. W nauczaniu Piotra Glasa myśmy jako wierni Kościoła w Polsce słyszeli bardzo wyraźnie
te akcenty, które często są ostatnio mniej obecne, albo marginalizowane, albo spychane gdzieś w taką bezpieczną niszę prywatnych rozmów, mianowicie słyszeliśmy nauczanie o grzechu, o postawach niegodziwych, o sumieniu, które musi być pielęgnowane myślą Kościoła i nauczaniem Kościoła, doktryną Kościoła, a nie sumieniem, który jest relatywnym organem, który nam pozwala, tak jak w supermarkecie, wybierać rzeczy z nauczania Kościoła, z przykazań Bożych, z prawa naturalnego. Ksiądz Glas w tych kwestiach był nieujęty. Ja przyznam się szczerze, choć ostatnio mi trochę bliżej do tradycji katolickiej, od dłuższego czasu z pewną nieufnością albo z pewnym dystansem patrzę na wszystkie takie charyzmatyczne uniesienia, Panie, Panie, te wszystkie takie zbiorowe, bardzo mocno obecne w odnowie w Duchu Świętym, charyzmatyczne narzędzia duszpasterskiej posługi i stąd często wobec tego, co robił ksiądz Piotr Glas, zachowałem pewien, moim zdaniem, dystans, ale to wcale nie znaczy, że widziałem w tym jakieś obejście doktrynalne, czy coś, co mogło być niezgodne z tym, co jako dzieciak uczyłem się w katechizmie i co jako Kościół w sposób niezmienny, stały głosi jako naukę Jezusa Chrystusa, jako Ewangelię, dobrą nowinę. Ale również w tym jest miejsce na naukę o grzechu, o upadku człowieka, tak? Także te wszystkie rzeczy, na te wszystkie rzeczy bardzo mocno zwracam uwagę po to, żeby zobaczyć, żeby uświadomić nam, słuchaczom, ale też Tobie, Padre, co jest dla mnie szokiem. I nagle wystarczyła jedna informacja. Jedna informacja o tym, że coś jest wobec księdza, są zarzuty dotyczące nadużyć seksualnych i nagle spada zasłona. Znany portal katolicki usuwa ze swojej strony, ze swoich witryn nagrania z księdzem Piotrem. Autorzy książek bestsellerowych, którzy, no, przyznam się szczerze, zdajemy sobie sprawę, jak znakomicie ekonomicznie opłacalnie było dla nich właśnie takie książki z Piotrem Glasem wydawać, nagle odcinają się, publikują jakieś oświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Kuria biskupia, macierzysta biskupia, kuria od razu publikuje oświadczenia mówiące apelujące do innych ofiar księdza Piotra, żeby się zgłaszali, przepraszająca za tą postawę i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie tylko jednej informacji spada ta zasłona milczenia lub pojawiają się głosy potępienia lub odcinania się lub takiego absolutnego jakby no właśnie zaprzeczenia temu wszystkiemu, co się wobec księdza żywiło i jaki stosunek się miało wcześniej. Ja rozumiem, że my jako Kościół, jako ludzie Kościoła jesteśmy ostatnio wytresowani historiami związanymi, tymi licznymi doniesieniami związanymi z nadużyciami seksualnymi. Jest to bolesna sprawa. Byłem wśród tych dziennikarzy, którzy jako pierwsi zapraszali księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego, to u nas już w momencie, kiedy miał zakazy albo nie zapraszany był przez inne media, w naszym programie Warto Rozmawiać w telewizji publicznej, ksiądz Isakowicz był witany zawsze z otwartymi rękoma, mógł mówić to, co miał do przekazania. Także to nasza redakcja na pewno tu, jako redakcja Warto Rozmawiać, prowadzona przez Pawła Nowackiego, z moim udziałem, byliśmy zawsze w pierwszym szeregu ludzi, dla których oczyszczenie Kościoła z nadużyć seksualnych i napiętnowanie zdeprawowanych kościołów, zdeprawowanych kapłanów, sług Kościoła, którzy sprzeniewierzyli się nauczaniu, którzy żyją w podwójnym życiu, którzy dokonują obrzydliwych rzeczy, nie mając odwagi stanąć w prawdzie. Te historie zawsze nas bardzo mocno interesowały, podkreślałem. Ja zaznaczę tylko dwie takie mocne interwencje.
w kwestii nadużyć w diecezji płockiej. W 2007 roku byliśmy współautorami reportażu, który pokazał nadużycia w tej diecezji, który między innymi przyczynił się do zmiany ordynariusza tam i tak dalej, i tak dalej. To była jedna rzecz. I druga rzecz, wspieraliśmy księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego właśnie w jego pracach. Niemniej w sytuacji, gdy pojawiały się takie sprawy, jak na przykład sprawa kardynała Pella, też mieliśmy odwagę poddawać wątpliwości. Stąd dla mnie, jeszcze raz powtarzam, to nagłe odcięcie wszelkich informacji o księdzu Piotrze, brak jakichkolwiek elementarnych prób szukania drugich źródeł informacji albo potwierdzenia zarzutów, wobec jakich ksiądz Piotr stanął, było zdumiewające. Podkreślmy, wszystko dzieje się na terytorium koronnym w wyspie Jersey, gdzieś daleko od wielkich centrów informacyjnych i większość, właściwie wszystkie informacje, które zamieszczała polska prasa i tutaj doniesienia Onetu nie różniły się niczym od doniesienia Katolickiej Agencji Informacyjnej czy tygodnika Niedziela praktycznie. Te wszystkie informacje właściwie pochodziły z brytyjskiej prasy i ze strony kurii diecezjalnej, brytyjskiej kurii diecezjalnej. Także dla mnie to było zupełnie zdumiewające, dlatego zacząłem szukać innych źródeł informacji, dlatego dotarłem do ciebie, księże Sławku. No właśnie. Katolicy dlatego wybierają media katolickie i dlatego chcą wspierać media katolickie, ponieważ oczekują, że w tych mediach będą mieli dostęp do prawdy. Ale jak oczekiwać, że w mediach katolickich znajdą dzisiaj tę prawdę, skoro właśnie te media szukają swoich źródeł w tych właśnie przestrzeniach, w których prawdy nie ma, czyli w mediach przeciwnych Kościołowi katolickiemu i ludziom wierzących i czynią je tak wiarygodnymi, jakby właściwie nie można było dyskutować z tymi rzeczami, które są tam opisywane. I tak właśnie był relacjonowany przebieg procesu księdza Piotra Glasa. Dlaczego media katolickie dzisiaj rezygnują z poszukiwania prawdy? Co takiego wydarzyło się w umysłach zarządców tych mediów, skoro zatracili poczucie tego najbardziej fundamentalnego zadania, dla którego zostały powołane media katolickie, jakim jest poszukiwanie prawdy i ochrona człowieka? No to jest właściwie obszerny temat i trudno mi osądzać w tej chwili, co dzieje się w umysłach, co dzieje się w sumieniach redaktorów naczelnych tygodnika Niedziela czy Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ja powiem tylko tyle, że oczywiście troszkę wchodząc w rolę adwokata diabła, powiedzmy sobie jasno, rzecz się dzieje daleko. Wszystki proces odbywa się co prawda przy drzwiach otwartych, ale dotarcie na Jersey, delegacja czy wysłanie dziennikarza jednej czy drugiej agencji nie jest rzeczą prostą. To trzeba tam przez kilka dni siedzieć, wysłać delegację, transport też nie jest najtańszy. Mieć kogoś, kto biegle zna język angielski, szczególnie w sytuacjach tej nomenklatury czy nazewnictwa prawnego, seksuologicznego, psychologicznego, psychiatrycznego. W związku z tym śledzenie takiego procesu dla zwykłej redakcji takiego tygodnika katolickiego czy medium katolickiego nie jest rzeczą łatwą, wręcz powiedziałbym rzeczą karkołomnie trudną. Stąd nie ma tam ani jednego korespondenta katolickich mediów, a szkoda. No tak się niestety złożyło, że media katolickie z reguły finansowo są dosyć kiepsko wyposażone czy uposażone i oprócz jednego medium, jakim jest media toruńskie, Telewizja Trwam, Radio Maryja, nie ma tam, ale ono też żyjąc z datków, też właściwie musi każdy grosz liczyć, te gigantyczne opłaty licencyjne i tak dalej, wszystko wiemy. Jak wygląda gospodarowanie pieniędzmi, teraz jeszcze potężnym obstrzałem instytucje powoływane i współprowadzone przez ojców redemptorystów w Toruniu są pod strasznym obstrzałem i ja rozumiem, że mają bardzo trudną sytuację. Stąd uwaga, podczas procesu nie ma polskiego obserwatora z mediów katolickich, natomiast są obserwatorzy, których ksiądz Piotr Glas uczynił pełnomocnikami swoimi w tej sytuacji. I oni stanowią dość dobre źródło informacji, chociażby pani Ania Luis i to, co ksiądz Sławomir dociera do tych świadków, do ludzi, którzy ten proces obserwują. I co możemy dowiedzieć się od tych ludzi, którzy obserwują proces? I tu też nie chodzi o to, jeszcze raz powtarzam,
Ja dzisiaj nie dałbym sobie głowy uciąć, że w sprawie księdza Piotra Glasa wszystko było ok. Nie wiem, nie rozstrzygamy tego. Ja chcę tylko rozstrzygać jedną rzecz, że w sytuacji, gdy jesteśmy, gdy sprawa dotyczy księdza rzymskokatolickiego, który do tej pory miał nieposzlakowaną opinię, który reprezentował do tej pory bardzo mocne, twardo stał na gruncie nauczania Kościoła i widać było w nim ogromną wierność nauczaniu Kościoła, jednocześnie z tymi dwoma aspektami, które nie zawsze są obecne w ostatnio głoszeniu przez księży. Te dwa elementy zwrócę uwagę. Pobożność maryjna, ogromny kult niepokalanego serca Matki Najświętszej i kult Eucharystii. To są dwa takie wyznaczniki, które stanowią jądro katolicyzmu dziś dla mnie, a wielu dzisiejszych kapłanów, w nauczania wielu kapłanów troszeczkę ta sprawa od niej się odchodzi, no bo Maryja przeszkadza nam w postawach ekumenicznych. No właśnie, Eucharystia też utrudnia nam porozumienie z braćmi odłączonymi, w związku z tym bądźmy tacy bardzo ekumeniczni, tacy bardzo chrześcijańscy, w tym bardzo uniwersalnym takim znaczeniu. Ale do czego zmierzam? Otóż co można byłoby uznać, albo co ja na miejscu redaktora katolickiego Medium wziąłbym przede wszystkim pod uwagę? Trzy aspekty. Po pierwsze, to jest to, że wszystko odbywa się w kraju, który tradycyjnie jest krajem niestety laickim, antychrześcijańskim. To jest pierwsza sprawa, przynajmniej w ostatnim stuleciu. Dwa, jeżeli jest tam jakiekolwiek odniesienie do chrześcijaństwa, to przede wszystkim jest tam odniesienie do kościoła obecnego tam, kościoła anglikańskiego, a już postawa wobec papistów, katolików jest z gruntu nacechowana pewnym uprzedzeniem, rezerwą, niechęcią, żeby nie powiedzieć wrogością. W związku z tym, jeżeli mamy doniesienia brytyjskiej pracy, to musimy wziąć te dwie rzeczy pod uwagę, że to jest przede wszystkim kraj laicki i jeżeli już piszący o chrześcijaństwie, to na pewno łatwiej będzie im, no nie wiem, pisać z pewnym obiektywizmem o tym, co dzieje się w kościele anglikańskim, bo te uprzedzenia papistyczne czy antykatolickie są silnie obecne w elitach intelektualnych, w laickich elitach intelektualnych na Wyspach Brytyjskich. To musimy na pewno brać pod uwagę. Kolejna rzecz, którą nie wzięto pod uwagę w mediach katolickich, w redakcjach katolickich, a powinno się wziąć po prostu z gruntu, to jest to, że według wszystkich informacji, łącznie tych z brytyjskiej prasy, oskarżenie wobec księdza Glasa pochodzi od jednej osoby. Mamy słowo przeciwko słowu. Tak? Od jednej osoby. No nie trzeba być psychologiem, seksuologiem albo jakimś prawnikiem sądów rodzinnych czy rozstrzygającym takie sprawy, żeby wiedzieć, że jeśli pojawiają się zaburzenia związane z tą sferą seksualności, one nie manifestują się tylko jednokrotnie, incydentalnie. To jest bardzo często szereg zdarzeń, który na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a z tego co wiemy, ksiądz Glas ma bodaj 20 kilka lat już posługi kapłańskiej, no to tego rodzaju rzeczy musiałyby się manifestować w innych sytuacjach. Nie mamy żadnych oskarżeń. Jeszcze raz powtarzam, gdy w czerwcu 24 pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że ksiądz Glas stanął wobec tak okropnego zarzutu, kuria zwróciła się do wszystkich oficjalnie z apelem o to, żeby inne ofiary księdza Piotra Glasa zgłaszały się do kurii. Do tej pory nie zgłosił się nikt. O tym media katolickie mogą wiedzieć, bo telefon do kurii nie jest już rzeczą przekraczającą zdolności ekonomiczne jakiegokolwiek medium, tak? W związku z tym mamy tutaj bardzo ważne dwa aspekty. Po pierwsze, wiadomo w jakim kraju rzecz się odbywa i jak będą te doniesienia pisane. I dwa, że mamy potwierdzenie, że mamy do czynienia z oskarżeniem pochodzącym z jednego źródła, od jednej osoby, popartego tylko jej słowami. To już powinno budzić pewne wątpliwości. Trzecia rzecz, która rodzi liczne wątpliwości, to jest, i która powinna być światłem alarmowym dla redakcji katolickich, tygodnika Niedziela, Gościa Niedzielnego, czy Deonu, czy innych mediów katolickich, jak Więź,
No nie wiem, czy więź jest medium katolickim jeszcze, to zostawmy to, nie rozstrzygajmy tego teraz, ale stawiam tu duży znak zapytania. Proszę bardzo, żeby słuchacze i nasi widzowie w komentarzach wypowiedzieli się na ten temat, czy tygodnik Więź, czy laboratorium Więź i strona Więź jest jeszcze medium katolickim. Ale na pewno Katolicka Agencja Informacyjna jest agencją katolicką. Otóż to, co powinny wziąć tamte media pod uwagę i redaktorzy, to jeszcze jeden aspekt. Wszystko dzieje się w Wielkiej Brytanii, w kraju, gdzie Rafał Ziemkiewicz został nie wpuszczony przez bramkę na lotnisku, gdy wylądował na terytorium Wielkiej Brytanii. Odebrany mu został pasek, sznurówki, został wtrącony do aresztu, to znaczy zatrzymany w izbie zatrzymań, czy w jakimś, nie wiem, tymczasowym takim właśnie areszcie, z oskarżenia jednej osoby, że jest faszystą. Jeszcze raz powtarzam, Rafał Ziemkiewicz, polski publicysta, z oskarżenia jednej osoby, że jest faszystą, został przez służby graniczne wtrącony do tiurmy i odebrano mu jak przestępcy, jak terroryście pasek i sznurówki i spędził tam kilka godzin w areszcie do wyjaśnienia, następnie został wydalony z terytorium Wielkiej Brytanii. To jest, wszystko dzieje się w kraju, w którym za modlitwę w poromieniu kilkudziesięciu metrów od klinik aborcyjnych, również w prywatnych mieszkaniach, grozi kara administracyjna. To się dzieje w kraju, w którym ludzie siedzą w więzieniach, skazani wyrokami na kilkanaście miesięcy, czy nawet na 2 lata, tylko za wpisy na Facebooku, w których solidaryzowali się i nawoływali do protestów, gdy, nie wiem, to był chyba Pakistańczyk, czy jakiś muzułmanin zamordował dziewczynki, nożem zasztyletował gdzieś tam w jednym z miast brytyjskich. Tam były liczne protesty. To dzieje się w kraju, w którym politycy i media kryły przez kilkanaście lat szajkę pedofilską Pakistańczyków, którzy gwałcili nieletnie dziewczyny. Media i politycy kryli te wydarzenia. To się dzieje w kraju, w którym dzisiaj nakazami władzy administracyjnej zabiega się o uchylenie tajemnicy spowiedzi w Kościele rzymskokatolickim. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z tak totalitarnym krajem, o tak niesprawiedliwych zasadach życia społecznego, w związku z tym tu każdemu uczciwemu redaktorowi powinna się natychmiast zaświecić czerwona lampka alarmowa, czy aby doniesienia z tego terytorium koronnego, które, powtarzam, ma jeszcze inną jurysdykcję i gdzieś tam rządzi się swoimi zamierzchłymi prawami jako maleńka wysepka, czy rzeczywiście doniesienia z tego procesu i sposób procedowania tego postępowania karnego wobec księdza zasługuje na to, aby bezrefleksyjnie kopiować i wklejać na swoje strony katolickich mediów wszystkie doniesienia, które dotyczą tego zdarzenia. Nam jako osobom, które organizujemy pomoc dla księdza Grasa, a w tym zespole przecież są ludzie i wykształceni z tytułami naukowymi, i specjaliści różnych dziedzin, osoby, które również pracują jako prawnicy w wielkich ogólnoświatowych korporacjach, a więc sprawy prawne nie są im obce. To, co budziło nasze największe zdumienie, to fakt, że przez ponad rok trwania sprawy księdza Grasa w przestrzeni publicznej, bo ona oczywiście trwała o wiele dłużej, żadne medium katolickie nie skontaktowało się z nikim z nas, aby poznać naszą wersję, to, co my mamy do powiedzenia jako osoby, które są z księdzem Piotrem najbliżej. Dopiero Pan, jako, można powiedzieć, niezależny publicysta, jako pierwszy puścił ten temat w przestrzeń publiczną i to, co myśmy później mówili między sobą, to gdzie są inni, gdzie są ci, którzy powinni stawać po stronie księdza Piotra, nie tylko jako kapłana, żeby nie było, że bronimy kogoś z naszej, w cudzysłowie, firmy, ale przede wszystkim chodzi tutaj o człowieka. W tej sytuacji przypomina mi się też przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, o człowieku pobitym przez zbójców, leżącym na ziemi, zakrwawionym, którego mija obojętnie kapłan, mija go lewita i dopiero Samarytanin, a więc człowiek zupełnie obcy dla tego pobitego człowieka, pochyla się nad nim, prowadzi go do gospody i organizuje mu pomoc. Właśnie, mija obojętnie kapłan, mija lewita, człowiek, który
ma się za kogoś sprawiedliwego i znającego doskonale prawo. Czy nie jest też tak, że jako ludzie Kościoła, czy świeccy i kapłani, nie zatraciliśmy chyba najbardziej podstawowych odruchów miłości bliźniego, które nakazywałyby zadbać o imię drugiego człowieka, przynajmniej do czasu, aż zakończy się proces. Nie mówimy tutaj o procesie, który kończy się wyrokiem pierwszej instancji, ale tak długo, jak długo obrońcy księdza Piotra mówią, jeszcze jest szansa, jeszcze jest po co walczyć. Tego po prostu brakuje. Dlaczego tak łatwo zatraciliśmy ten najbardziej podstawowy warunek bycia chrześcijaninem, jakim jest miłość i miłosierdzie wobec drugiego człowieka? Tu oczywiście no to wchodzimy w sprawę, w sferę oceny moralnej. Ja troszkę uchylę się od tego pytania i poprzestanę tylko na tej kwestii, która dotyczy warsztatu dziennikarskiego. No w warsztacie dziennikarskim jest naprawdę weryfikacja informacji. W warsztacie dziennikarskim jest również pewien rodzaj dociekliwości i pewien rodzaj spojrzenia kontekstowego. Nie możemy zapominać, że w kwestii dotyczących nadużyć seksualnych mieliśmy często takie zachowania, które można nazwać kolokwialnie od ściany do ściany. Z jednej strony z jednej strony mieliśmy bardzo często obronę jak niepodległości różnych zdeprawowanych kapłanów, którzy czuli się bezkarni i którzy nie byli w stanie być rozliczeni w kościele ze swoich naprawdę haniebnych zachowań. I to była rzecz niebywała. Na to zgody nie może być. I tutaj bardzo często, niestety, muszę powiedzieć, że dobrą rolę albo jedynie pozytywną rolę mogły odegrać media laickie, te media mainstreamowe, które rzucały się na taki temat, widząc w nim oczywiście ogromną szansę uderzenia w Kościół en masse, to znaczy pars pro toto, tak, że mamy tutaj jednego kapłana, w związku z tym wszystkie osoby w koloratkach to pedofile, tak, i tego rodzaju narracja była ćwiczona. To spowodowało, ta niezdolność rozliczenia się Kościoła w łonie samego Kościoła. Jeszcze raz powtarzam, od wielu lat wielu publicystów, inaczej, może kilkoro publicystów, może nieliczne media i naprawdę kilku kapłanów, w tym, jeszcze raz powtórzę, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, bardzo mocno zabiegali o to, żeby ten akt oczyszczenia się dokonał. On dokonywał się z ogromnymi oporami, z ogromnym trudem, właściwie prawie śladowo w niektórych miejscach zupełnie został zignorowany. Po czym zaczęły wybuchać historie, jak z tym dziwnym dominikaninem, ojcem Pawłem, który dokonywał rzeczy zupełnie obrzydliwych. Powstała komisja, ta komisja sprawdzała to, co tam się dzieje. Opublikowała raport. Ten raport nie do końca był ujawniony, ale to, co myśmy przeczytali, to i tak było na tyle bulwersujące, że budziło przerażenie. W związku z tym pojawiła się druga taka postawa piętnowania wszystkiego i wszystkich od razu, bez refleksji, bez weryfikacji. I tu widzę, no niestety, tą amatorszczyznę albo brak do pełnienia pewnych, no, elementarnych warunków dobrego dziennikarstwa, żeby tą rzecz sprawdzić i napisać. Ja przyznam się szczerze, że zadzwoniłem do pewnego bardzo popularnego medium, ponieważ znam tam ludzi pracujących i napisałem im, no przynajmniej, żeby do tej informacji, to było 2 czerwca, jesteśmy już po wyborze w tym takim zgiełku bitewnym, który jeszcze nie opadł, ten kurz bitewny nie opadł po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, w związku z tym oczy Polaków zwrócone są gdzie indziej. Tymczasem tego samego dnia mamy informację 2 czerwca o wyroku skazującym, że ksiądz Piotr Grac jest skazany na 10 lat pozbawienia funkcji kapłańskich, 5 lat pozbawienia wolności, 12 tysięcy grzywny i coś tam, 12 tysięcy funtów jakiegoś zadośćuczynienia i tak dalej, i tak dalej. Te informacje przedrukowane są kompletnie bezrefleksyjnie i ja po prostu nie wytrzymałem i na skutek mojej osobistej interwencji to jedno popularne medium katolickie, nie będę mówił które, dołączyło jednozdaniowy dodatkowy pasus pod tytułem, że obrońca księdza Glasa zapowiada apelację. A napisałem tam 4 elementy. Po pierwsze napisałem, że mamy do czynienia z oskarżeniem tylko jednej osoby. 2, że według obserwatorów
którzy jeździli na te procesy, przyglądali się rozprawom, samo procedowanie budziło liczne kontrowersje. Trzy, że wszystko dzieje się w kraju, który wymieniłem właśnie, zamykają Rafała Ziemkiewicza, uchylają tajemnicę spowiedzi, chcą uchylić tajemnicę spowiedzi, zamykają za modlitwę pod klinikami aborcyjnymi i za wpisy na mediach facebookowych, na mediach społecznościowych. I trzecia rzecz właśnie, czy czwarta rzecz, że obrońca składa apelację, tak? No przecież to są rzeczy, które były dostępne, można byłoby to napisać. Z tych czterech rzeczy owa redakcja wspomniana przeze mnie zamieszcza tylko jedną rzecz. Obrońca zapowiedział apelację. A to też zmienia kształt i koloryt, już zabarwienie tego materiału informacyjnego, tak? Że skoro jest apelacja, czyli są do niej podstawy, skoro są podstawy do apelacji, to sam proces może rzeczywiście nie do końca był prawidłowo przeprowadzony. Jeszcze raz powtarzam, nie rozstrzygamy tutaj i nie chcę rozstrzygać o winie lub niewinności księdza Piotra. Ufam i wierzę i chciałbym, żeby okazał się osobą niewinną. Natomiast postawa mediów katolickich i to, jak bezrefleksyjnie zamienili swój charakter mediów katolickich w media oskarżycielskie, no jest rzeczą, na co zgody nie być nie może i dlatego rozmawiamy o tym i dlatego bardzo mocno apeluję do wszystkich redaktorów pism katolickich, żeby zrewidowali swoje to. Jest czas na to, żeby jeszcze zrobić, poddać pewnej obróbce te teksty, napisać te informacje jeszcze raz. W internecie nic nie ginie. Można jeszcze raz na swoich łamach zawrzeć te niezbędne informacje. A powtarzam, że dzieje się to, że proces budził liczne kontrowersje, że oskarżenie mamy tylko z jednej osoby, ze strony jednej osoby i że obrońcy zapowiadają apelację aż do Sądu Najwyższego. Że nie ugną się, nawet jeżeli w tej drugiej rozprawie na wyspie, nie wiem, czy ona będzie odbywała się na wyspie Jersey, to ty księże Sławku wiesz lepiej. Apelacja oczywiście będzie odbywała się na wyspie Jersey, więc tutaj nie spodziewamy się, tak jest, nie spodziewamy się tutaj wielkich owoców tej apelacji. Tym niemniej jednak jest to bardzo ważny, konieczny warunek proceduralny, aby potem móc przenieść cały proces już na wyspy, gdzie liczmy na to, że będzie przeprowadzony trochę bardziej uczciwie. A jeżeli nie, no to przecież są jeszcze instytucje międzynarodowe, odwoławcze, także można tutaj działać i na pewno liczę na to, mając tę wiedzę, jaką mam, że tutaj na pewno nie możemy spocząć na laurach i obrońcy kapłana księdza Piotra muszą działać. I jeszcze jest jedna rzecz. No niestety żyjemy w sytuacji, w której wiemy dzisiaj, że kilka głośnych spraw o nadużycia seksualne kapłanów zakończyło się uniewinnieniem, przeproszeniem, zakończyło się uznaniem, że te oskarżenia były fałszywe. Niestety, tak jak media nagłaśniały i huczały o tych nadużyciach, tak odszczekanie, za przeproszeniem mówiąc kolokwialnie, tych oskarżeń odbywało się często małym druczkiem. To był jednorazowy strzał. Dziś w przestrzeni informacyjnej mamy taki zalew informacji, że tego rodzaju no właśnie zwroty akcji, tego rodzaju informacje, które próbują przywrócić dobre imię tym kapłanom, ginęły w gąszczu innych doniesień i bardzo często ten klimat, to odium oskarżenia, odium, które odbierało dobre imię tym księżom, zostało i trwa w wielu sytuacjach nadal. I na końcu powiem coś bardzo osobistego. Miałem ostatnio rozmowę z księdzem Jackiem Stryczkiem. W momencie, kiedy rozpoczęła się nagonka na niego, te doniesienia pierwsze o nadużyciach, o mobbingu, o jakichś nieprawidłowościach w gronie Fundacji Wiosna, czy tam Szlachetna Paczka, nie za bardzo byłem zainteresowany tym, co tam się dzieje. Wiedziałem, że coś jest nie halo, że coś tam się wobec niego ktoś montuje jakąś akcję. I przyznam się szczerze, zajęci byliśmy innymi sprawami, że nie zająłem się tym, nie zwróciłem uwagi. Mieliśmy wtedy cotygodniowy program w telewizji. Byłem publicystą i stale jestem publicystą tygodnika Do Rzeczy i przyznam się szczerze, palcem nie kiwnąłem, żeby sprawdzić, co tam się działo. Dzisiaj
zadzwoniłem do księdza Jacka i przeprosiłem go za moją postawę, że nie miałem wtedy tej czujności, żeby zająć się tym problemem i sprawdzić. Dziś po kilku latach, bodaj 6 czy 7, okazuje się, że wszystkie te doniesienia, co potwierdzają sądy, były fałszem, były nieprawdziwe, były rozdmuchane, wyssane z palca i okazały się, że po prostu były kampanią niszczącą dobre imię dobrego człowieka, szlachetnego księdza od szlachetnej paczki. Dziś przepraszamy księdza Jacka Stryczka za naszą wtedy bezradność albo za nasz brak zainteresowania i i inaczej, życzę wszystkim tym redaktorom mediów katolickich, żeby nie musieli stawać tak jak ja wobec księdza Jacka, wobec księdza Piotra, gdy sprawa wyjdzie na jaw, gdy okaże się, że prawda zwycięża. Więc ja tutaj chciałbym na koniec dokonać takiego podsumowania, na początku odwołując się do jednego ze zdań, które Pan tutaj przed chwilą wypowiedział, mianowicie dzisiaj bardzo łatwo, można dosłownie jednym artykułem zniszczyć człowiekowi życie, także kapłanowi. Jak wiemy z ostatnich doniesień medialnych, w niektórych sytuacjach okazywało się, że te osoby, które posądzano o najgorsze rzeczy, potem okazały się być niewinne. Ale w międzyczasie wzięły odszkodowanie finansowe. Oczywiście, zgadza się. Moje pytanie jest tylko... Mówimy o tych oskarżycielach, tak? Którzy rzekomo poszkodowani byli, skasowali grube zadośćuczynienia, grubą kasę, a po czym się okazało, że to była tylko i wyłącznie akcja obliczona na uzyskanie bezprawnych środków finansowych. Moje pytanie jest takie, dlaczego media katolickie dzisiaj nie nagłaśniają tego? To były wtedy kłamstwa. Dlaczego nic nie robią, aby teraz odbudować dobre imię tychże właśnie skrzywdzonych ludzi? To jest konkretne zadanie, które dzisiaj stoi przed mediami katolickimi, bo jeżeli my tego nie zrobimy, no to kto to uczyni? Wymaga tego sprawiedliwość, wymaga tego prawda. To jest pierwsza rzecz. Druga, też podzielę się takim pewnym doświadczeniem, historią, którą usłyszałem od pewnego bardzo dobrego znajomego, który również usiłował swoimi kanałami wpłynąć na redaktora naczelnego jednego z portali katolickich, aby uczciwiej informował o sprawie księdza Grasa. On mówił, że nie będą tego robić, oni poczekają już na koniec, że może wtedy coś napiszą. No, po fakcie, tak? To nie o taką pomoc chodzi, nie o takie działanie chodzi, ale taka dzisiaj jest postawa niektórych reprezentantów mediów katolickich, że my się w to babrać nie chcemy, może akurat okaże się, że on jest winien, dla świętego spokoju wolimy sobie stać obok. Jeszcze ktoś inny, pytając też jednego z dziennikarzy katolickich, czy napisze coś w obronie księdza Grasa, no to ten dziennikarz odpowiedział, że ja tutaj nie będę się tą sprawą zajmował, ponieważ próbowałem napisać do księdza Piotra maila z jakimiś pytaniami odnośnie tej sprawy. Ksiądz Piotr mi nie odpisał, więc ja uważam, że jeżeli mi nie odpisał, to nie potrzebuje mojej pomocy i ochrony. No i kiedy ja to usłyszałem, no to pomyślałem sobie, człowieku, dziennikarzu, niemądry, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy przedstawiono księdzu Piotrowi zarzuty, policja odebrała mu telefon komórkowy, zablokowała mu numer telefonu, zablokowała mu dostęp do maila. Jak on miał odczytać tego maila? Przecież on nawet o tym nie wie. Ale wystarczyło tylko zapytać kogoś, kto jest w otoczeniu księdza Piotra, dlaczego ksiądz Piotr nie odpisuje na maile. A więc i tutaj błędy dziennikarskie najbardziej podstawowe. Z góry zakładamy, że jeżeli ksiądz Piotr sam nie prosi o pomoc, no to widocznie on tej pomocy nie potrzebuje. Ja tu wejdę w słowo, przepraszam, bo ksiądz użył takiego słowa, żeby teraz pomóc księdzu. Jeszcze raz, oczywiście według pewnych dobrych zasad dziennikarstwa, dziennikarze, angażując się w ogóle w swoją misję, powinni rozpoznawać zagrożenia, wybierać z wielu tematów te najistotniejsze, które mają rangę i charakter społeczny, a następnie spróbować dociekać prawdy, wieloaspektowo pokazać kontekst wydarzenia i tam, gdzie dzieje się krzywda, aktywizować i mobilizować do przeciwdziałania tej krzywdzie. Tak rozumiem dziennikarstwo według starej zasady. Tu nie chodzi o to, żeby księdzu Piotrowi pomóc. To słowo pomoc być może w kontekście sprawy tego warsztatu dziennikarskiego jest dopiero na samym końcu, ale najistotniejsze jest to pokazać kontekst, pokazać wieloaspektowo dany problem i dociekać jak jest.
jak jest, a nie przekopiowywać najtańszą i najbardziej niechlujną i leniwą metodą doniesienia z brytyjskiej prasy, jeszcze nawet tłumacząc sobie to poprzez aplikację Google Translated i prawda, i ten. No to jest brakoróbstwo, to jest amatorszczyzna. Tu trzeba, jeszcze raz powtarzam, słowo pomoc nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest dociekanie prawdy i pokazać kontekst, pokazać wieloaspektowo, zostawić słuchaczom. Słuchacze nie są głupkami, za przeproszeniem, żeby nie wyciągnęli z tego wniosków, albo przynajmniej pokazać, że w całej sprawie do końca nie jest wszystko jasne. Będziemy tropili, będziemy sprawdzali, będziemy się sprawie przyglądali, będziemy informowali, ale pokazać kontekst. Tutaj tego zabrakło, tej dobrej woli pokazania kontekstu, pokazania wielu aspektów tego wszystkiego, o czym my mówimy od godziny. Więc właśnie w przypadku księdza Piotra Glasa ta pomoc to tylko i wyłącznie sprawa, aby pomóc, aby prawda się przebiła, aby pomóc tej prawdzie, aby mogła przebić się przez te tony kłamstw, które wyrosły wokół sprawy księdza Piotra. Ale jeszcze, tak jak tutaj zostało powiedziane, ksiądz Piotr przez te ostatnich kilkanaście lat był swoistym sumieniem dla wielu Polaków, nie tylko Polaków, mieszkańców Europy również, i mówił o wielu niewygodnych rzeczach. Mówił te sprawy, o których nie chcemy słyszeć, które były prawdą o nas samych, czasami tą trudną prawdą. I wydaje mi się, że ten czas, który trwa teraz w życiu księdza Piotra, czyli jego areszt, zamknięcie w więzieniu, odebranie mu możliwości mówienia o prawdzie, jest takim czasem głoszenia bez słów, prawdy, trudnej prawdy o nas samych. I teraz trwa właśnie taki czas, kiedy ksiądz Piotr mówi trudną prawdę o nas samych, także o dziennikarzach katolickich, jacy naprawdę jesteśmy, jak bardzo się zmieniliśmy i niestety, jak niektórzy spośród nich odeszli od swojej misji, powołania od samego Jezusa Chrystusa. Taką smutną refleksją chciałbym się podzielić na koniec. Tym niemniej dziękuję tym wszystkim dziennikarzom katolickim, którzy zmierzają do prawdy, szukają prawdy i wspierają prawdę. I czynią to w imię Boże, w imię miłości do drugiego człowieka. Bardzo dziękuję Panie Janku za poświęcony czas, za te wszystkie cenne uwagi i niech w tej pańskiej pracy Pan Bóg obficie Panu błogosławi. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony. I też zakończę to, jak ksiądz, taką refleksją, ja zakończę jednak apelem do mojej branży, do branży dziennikarskiej, do publicystów. Kochani, jeszcze nic straconego. Można zająć się tematem, można wrócić do tego, można próbować tą rzecz pokazać, tak jak powiedziałem, w kontekstach, wieloaspektowo, przyglądać się i zaznaczyć te kilka elementów, których zabrakło w obecnych dotychczasowych doniesieniach o procesie i o wyroku. Na koniec też zapraszam wszystkich serdecznie na mój podcast Jan Pospieszalski na kanale YouTube. Tam jest świetna rozmowa nasza z księdzem Sławomirem i będą na pewno pojawiały się też tematy, które wcześniej czy później będą zahaczały o temat księdza Piotra. Na pewno je już teraz zapraszam w jakimś bliskiej perspektywie na rozmowę z księdzem Jackiem Stryczkiem, gdzie też będziemy mówili o mechanizmach niszczenia dobrego imienia i o mechanizmach, jak trudno później to dobre imię odbudować. Także zachęcam wszystkich moich przyjaciół, redaktorów, znajomych, kolegów z branży, że nic straconego, jeszcze można nadrobić sprawę, jeszcze można rzetelnie pisać, jeszcze można wykonać kilka telefonów do kurii, porozmawiać z obserwatorami polskimi, skontaktować się z księdzem Sławkiem, a ksiądz już pokaże, gdzie i jak dotrzeć do świadków, którzy byli na procesach i na pewno mówią fascynujące i wstrząsające rzeczy o przebiegu tych rozpraw. Także ten apel proszę wziąć sobie do serca. Niech to będzie taki dobry owoc naszej rozmowy. Księże Sławku, bardzo dziękuję również za księdza pracę, za księdza, no właśnie taką nieustępliwą i odważną rolę, jaką ksiądz przyjął na siebie, co na pewno też w świetle, znając kontekst instytucji hierarchicznej, jaką jest Kościół, na szczęście hierarchicznej, jaką jest Kościół, wiem, że łatwe nie jest. Wielkie Bóg zapłać za to. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ja na szczęście mam bardzo mądrych przełożonych księży biskupów w mojej diecezji, którzy doskonale znają moją pracę i mam całkowite, 100% błogosławieństwo dla tego, co czynię. Także bardzo się z tego cieszę. Bardzo dziękuję za to podsumowanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Na wieki wieków. Amen. Dziękuję.